Cześć! Witajcie w wyjątkowym odcinku Szafy Fana. Miałem zaszczyt uczestniczyć w losowaniu piłkarskich Mistrzostw Świata do lat 20 w Gdyni i w związku z tym przygotowałem dla Was pełną relację z tego wydarzenia. Gotowi? To pamiętajcie o subach z dzwonkami, bo lecimy! Jak dobrze wstać, skoro świt. Właśnie tak było w sobotę, gdy podekscytowany ruszałem na lotnisko Fryderyka Chopina w Warszawie. Dość krótka trasa i już mogłem szukać odprawy i właściwego wejścia. Kierunek oczywiście Gdańsk. Trochę oczekiwania i wsiadam już do takiego oto samolotu linii lotniczych LOT. Najpierw lądowanie w porcie lotniczym imienia Lecha Wałęsy. W międzyczasie oficjalny transport FIFA i hotel, a tu już czas wolny. Ten poświęciłem, by przyjrzeć się ostatnim przygotowaniom do wielkiego wydarzenia. Arena Gdynia w tym momencie była już przystrajana wszystkim, co związane z najbliższymi mistrzostwami Under 20. Inne wejścia także przykryto logiem turnieju, drzwi mi już jakiś pan otwierał, ale ja wolałem zobaczyć zarezerwowany parking dla gości. Następny kierunek zwiedzania? Pobliskie stadiony. Najpierw Narodowy Stadion Rugby, na którym trwał trening rugbystów, a następnie arena turnieju, o którym mowa, czyli Stadion Arki Gdynia, gdzie również udało mi się na chwilę wejść. Najważniejszy punkt soboty. Pierwsze spotkanie z legendami piłki. Brazylijczykiem Bebeto, Portugalczykiem Fernando Couto i naszym Andrzejem Juskowiakiem. A to już oni. Nie tylko uśmiechnięci, robiąc sobie zdjęcia z kibicami, ale i mierzący się ze śmiałkami, chcącymi pokonać ich w grze w piłkarzyki. Przerywnik? Nie. Oficjalny Puchar Mistrzostw Świata do lat 20. Niedziela napakowana była niesamowitymi wydarzeniami. Najpierw już osobista możliwość spotkania i porozmawiania z Bebeto i Fernando Couto. Zadałem im ciekawe pytanie o ich koszulki piłkarskie. Chcecie szczegóły? Śledźcie mój kanał, bo będzie się działo. Kolejny punkt programu? Proszę bardzo, zwiedzanie stadionu Energa w Gdańsku. Możliwość zobaczenia go dzień po spotkaniu obecnego lidera Ekstraklasy z Wisłą Kraków. Na murawie specjalne oświetlenie pielęgnujące trawę, choć i słońce tego dnia pięknie grzało. Częścią zwiedzania poza zakamarkami stadionu oczywiście Muzeum Lechii z ogromną ilością zarówno koszulek, jak i ciekawych gadżetów, które może w większej ilości także w przyszłości Wam pokażę, bo w głębi duszy wiedziałem, że zbliżamy się do godziny zero. To już widok zaraz po dojechaniu do hali Gdynia Arena i czerwony dywan, którym dumnie mogłem się przechadzać i złapać jak najwięcej wspomnień. Cały wystrój piękny, pełen kolorów mistrzostw. Mili ludzie i ta atmosfera bycia w tym momencie w najważniejszym piłkarskim miejscu na świecie. Bankiet z gwiazdami, pyszne przekąski i napoje, ale i tak najważniejsze było samo losowanie. Scena, kulki, koszyki, wszystko gotowe, nawet zespół Śląsk. Owszem, z powodu praw transmisyjnych samego losowania nagrywać nie mogłem, ale mam dla Was kilka ciekawych fotek podsumowujących moją wyjątkową weekendową przygodę. Było wszystko to, co widzieliście w telewizji, ale lepiej, bo na ekranie wielkich telebimów. Historia polskiej piłki nożnej i wyciąganie kulek z karteczkami poszczególnych państw. Polska-Kolumbia. Mecz otwarcie. W trzecim koszyku Senegal. Pomruk zaskoczenia ze śmiechem. W końcu już tylko Japonii brakuje nam do powtórki z zeszłorocznej imprezy w Rosji. Jednak czwartą drużyną w naszej grupie zostaje Tahiti. Wszyscy zadowoleni. Grupy rozlosowane, sesja zdjęciowa po zakończeniu transmisji i możliwość wejścia na scenę. Kulki i karteczki schowane do pudełek. Na tyle skutecznie, że udało mi się zdobyć prawdziwy unikat. Karteczkę naszego rywala, czyli Tahiti. Jeśli chcieliście wiedzieć, jak za kulisami wygląda losowanie wielkich imprez piłkarskich, to właśnie tak. Na koniec pozostaje mi podziękować za tą niezwykłą szansę i za to, że kibice coraz bardziej mogą uczestniczyć w wielkim piłkarskim świecie i są zauważani także przez FIFA. Bo przecież kto jak nie my tak żyje piłką.